Czy wideorejestrator może być inteligentny? Dziś sprawdzam Vuroid S1 4K Infinite. Sprzęt, który przesuwa granice ochrony parkingowej z godzin na tygodnie nadzoru parkowania i jako pierwszy na rynku tak odważnie korzysta ze wsparcia sztucznej inteligencji. Ale najpierw intro. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj na tapet trafia propozycja segmentu premium i to premium pełną gębą, bo Vuroid S1 4K Infinite w najbogatszym wariancie trzykanałowym z miejsca staje się najdroższą propozycją w naszym portfolio. Kamera droga skierowana do wymagającego użytkownika, więc w pierwszej kolejności kilka słów o tym, co znajduje się w zestawie podstawowym. W pudełku znajdziemy wszystko, co potrzebne do startu. Po pierwsze, dedykowane karty pamięci 256 GB w wersji 2CH i aż 512 w wariancie 3CH. W dobie problemów z dostępnością nośników i ich wzrostem cen to ogromny atut. Po drugie, filtr polaryzacyjny CPL też jest w standardzie. Redukuje on odbicia deski rozdzielczej i pozwala zajrzeć przez szybę aut, które nadjeżdżają z naprzeciwka. A to, można powiedzieć, praktycznie obowiązkowe wyposażenie kamery samochodowej. Po trzecie, trzyżyłowy przewód zasilający, dzięki któremu od razu po montażu aktywujemy zaawansowany tryb parkingowy. Czyli jest drogo, ale na dzień dobry dostajemy wszystko, co potrzebne i nie musimy martwić się o dobór kompatybilnych akcesoriów. A jak już jest tak drogo, to od razu wyjaśniam, że w tym materiale skupiać się będę na zestawie trzykanałowym, czyli tym, który ma 3 niezależne moduły kamer i najszerszy zakres monitorowania. Dlaczego? Bo moduł wewnętrzny z sensorem Sony Starvis i deklarowanym kątem widzenia aż 170 stopni to jedyna szansa na monitorowanie tego, co znajduje się po bokach poprzez szyby boczne pojazdu. To kluczowe nie tylko dla kierowców zawodowych, ale przede wszystkim dla każdego, który chce mieć dowód na uderzenie z boku pojazdu na parkingu. Ale jak właściwie nagrywa Vuroid S1 4K Infinite? Z przodu mamy flagowy Sony Starvis 2 IMX678, czyli nagrywanie 4K, maksymalnie 60 klatek na sekundę. Ale 60 fps to ciekawostka, bo z jednej strony klatkarz pozostałych modułów spadnie do 15, a z drugiej strony nie mamy możliwości aktywnego włączenia HDR, czy też Auto HDR z 60 klatkami. Tak więc wieczorem 60 fps jest już niestety siłą rzeczy nieakceptowalnie. Ok, w takim razie wiadomo, że będziemy nagrywać w 30 klatkach na sekundę. Jeśli chcemy, jest funkcja Auto HDR, czyli możemy zdefiniować, kiedy jest jasno i kiedy kamera nagrywa bez HDR, a kiedy jest ciemno i HDR ma być aktywny. Najczęściej w trakcie miesięcy testów Vuroida S1 4K Infinite miałem jednak wybrany tryb HDR plus Infinity Plate Capture, czyli stale aktywny HDR z ułatwieniem dla odczytywania tablic przez sztuczną inteligencję. Więcej o AI będzie w dalszej części materiałów, tam omówię szczegółowo te bariery. Teraz wracamy do podstaw, czyli do tego, jak kamera nagrywa na co dzień. Słoneczny dzień w mieście, bez zaskoczenia, jest ładnie, a nagrania są nie tylko przyjemne w odbiorze, ale też prezentują wysoką wartość dowodową. Wiele szczegółów jest po prostu ok. Nie są to rekordowe osiągi, ale w takich warunkach więcej po prostu nie potrzeba. Aczkolwiek na bardziej wymagającym odcinku drogi podmiejskiej daje się zauważyć tendencja do rozmywania tablic. Z uwagi na po prostu długi czas naświetlania każdej konkretnej klatki, który powoduje zjawisko takie jak motion blur, czyli to rozmycie. Problem zgłoszony naturalnie do producenta, podając rozwiązanie problemu, natomiast kiedy i czy zostaje to ulepszone, niestety nie jestem w stanie dookreślić, to już nie będzie zależeć ode mnie. W ciemności trudno natomiast zgłaszać już jakiekolwiek uwagi. HDR jest skuteczny, a tablice rejestracyjne mijanych pojazdów są czytelne i już, więc ogólna wartość dowodowa jest po prostu bardzo wysoka. To naprawdę przyjemnie wyglądające nagrania nocne. Tutaj brawo. W module kamery tylnej mamy wsparcie przez Sony Starvis 2 IMX675, czyli to oznacza to nagrania 2,5K, również z trybem HDR. Za dnia ponownie są to dobrze wyglądające nagrania, na których można odczytać wiele informacji, a które znakomicie uzupełniają zakres monitorowania o tył pojazdu. I co ciekawe, na drodze podmiejskiej to moduł tylny wydaje się skuteczniejszy od przedniego z uwagi na krótszy czas naświetlania każdej klatki, a przynajmniej tak jest na szybie bez takiego dodatkowego przyciemnienia. Naturalnie w czasie jazdy nocnej moduł kamery tylnej będzie już odstawać od tego, co oferuje kamera przednia, ale
kamera przednia radzi sobie w nocy super i tutaj już takie uzupełnienie z wysoką skutecznością nie wydaje się aż tak krytycznie konieczne. Także osiągi w nocy z tyłu są ok, tyle i tylko tyle, aż tyle. Zależy od uznania. Dajcie znać w komentarzu. W wersji 3CH, czyli 3-kanałowej, zyskujemy jeszcze jeden dodatkowy moduł z przetwornikiem Sony Starbreeze, tym razem pierwszej generacji, ale o bardzo szerokim polu widzenia, deklarowane ma 170 stopni i jest to tym samym jedyne narzędzie do monitorowania boków pojazdu. Dlatego zdecydowanie warto dołożyć do ViewRoida S1 4K Infinite w wariancie 3-kanałowym. Kamera wewnętrzna ma dodatkowe automatycznie aktywowane diody światła podczerwonego, które potrafią rozświetlić wnętrze kabiny w takiej całkowitej ciemności w nocy. Kamera wewnętrzna ma zastosowanie nie tylko w czasie jazdy, ale również na postoju, a dla wielu pewnie przede wszystkim w czasie postoju. Przejdźmy więc tym samym do monitorowania parkingowego. Przejdźmy do tego, co ViewRoid S1 4K Infinite robi największe wrażenie, czyli do monitorowania parkingowego. Ten sprzęt został od podstaw zaprojektowany jako kompletny system bezpieczeństwa, który nie kończy pracy wraz z wyłączeniem silnika samochodu. W standardzie otrzymujemy dwa świetne, aktywne tryby. Pierwszy to detekcja ruchu i wstrząsów z buforowanym zapisem, czyli kamera rejestruje zdarzenia oraz to, co działo się około 8 sekund przed danym zdarzeniem, przed wykryciem postaci pojazdu. Drugi z aktywnych trybów to nagrywanie poklatkowe timelapse, gdzie wielogodzinny postój kompresujemy do paru łatwych, strawnych, niewielkich plików, które zawierają nagrania w przyspieszonym, pięciokrotnie względem upływu czasu rzeczywistego tempie. Takie nagrania w przyspieszonym tempie, łatwo to później przeglądać, łatwo katalogować, bardzo fajna forma ochrony. Co ważne, przy nagrywaniu timelapse możemy liczyć na funkcję Premium Night Vision, która rozświetla nagrania nawet w niemal całkowitej ciemności. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ poruszające się postaci czy pojazdy będą rozmyte ze względu na wręcz ekstremalnie długi czas naświetlania każdej klatki, jednak ogólne rozjaśnienie nocnej sceny sprawia, że możemy możliwie dobrze określić, jakie zdarzenia miały właściwie miejsce w trakcie parkowania. Ale to, co naprawdę wyróżnia ViewRoida S1 4K Infinite, to hybrydowy tryb parkingowy. Rozwiązanie, które eliminuje dylemat, wysoki poziom ochrony czy długi czas pracy, długi czas nadzoru. Działa to w dwóch fazach. Faza pierwsza, którą możemy określić jako maksymalną czujność, maksymalną ochronę, pełen zakres ochrony parkingowej. Przez wybrany przez nas czas, przez godzinę, 2, 12, właściwie dowolnie, kamera pracuje z tym pełnym, aktywnym trybem parkingowym, monitorując każdy ruch wokół auta albo nagrywając poklatkowo wszystko, jak leci. Faza druga, czyli ochrona długodystansowa. Po upływie tego ustawionego przez nas czasu system automatycznie, co ważne, automatycznie przełącza się w tryb Extreme Low Power, czyli maksymalnie niskiego poboru energii elektrycznej. Pobór energii staje się niemal zerowy, trudno to odnotować, co pozwala na ochronę auta przez wiele dni, a nawet tygodni, miesięcy. Jeśli dojdzie do uderzenia, kamera wybudza się i to wybudza się, uwaga, błyskawicznie, bo w około 1 sekundę, nagrywając sprawcę. Działa to naprawdę super dobrze i odpowiada takim rzeczywistym potrzebom chyba każdego użytkownika pojazdu. Czyli jadę coś załatwić, jadę do biura, do szkoły, do przedszkola, na zakupy i chcę mieć ochronę przez aktywny tryb parkingowy, taką pełną ochronę przez ten krótki czas, kiedy jest ona po prostu potrzebna. Ale czasem zostawiam też pojazd na dłuższy czas, wyjeżdżam, poruszam się innym autem i wtedy potrzebuję wielodniowej ochrony auta. I w tym punkcie, powiedzmy sobie szczerze, po prostu wymienka absolutna większość widerejestratorów, które jest na rynku, a to troszkę niefajne. Trzeba przyznać, że Koreańczykom z ViewRoid, że ten tryb hybrydowy im się po prostu udał, trafili z tym trybem i ten tryb ultra niskiego poboru mają po prostu ogarnięty perfekcyjnie. Z jednej strony pobór jest naprawdę minimalny, pomijalny, kamera nie drenuje akumulatora czy powerbanku samochodowego, a z drugiej strony po wstrząsie kamera wybudza się mega szybko. Pierwsze klatki są takie ciemniejsze, obraz stopniowo się rozjaśnia i dopiero po około 10 sekundach mamy na nagraniu takie zwyczajowo naniesione dane o modelu kamery, dacie, godzinie i tak dalej. Widać tutaj, że kamera zaczyna nagrywać najszybciej, jak to możliwe, aby złapać niejako
każdą klatkę obrazu po tym wstrząsie, po zdarzeniu. No a każda klatka po kolizji może być przecież tą klatką kluczową, tą klatką na wagę złota. To jest naprawdę super tutaj pomyślane i super wcielone w życie. Tak powinno być w każdej kamerze samochodowej. Nie wiem, czy wybrzmiało to dostatecznie dobrze, ale osobiście mega doceniam takie dopracowane rozwiązania. Lubię, gdy po prostu coś działa dobrze, jest dobrze pomyślane, dobrze zaimplementowane i wcielone. Widać lata rozwoju. Marka Vuroid istnieje wprawdzie od 2017 roku, jednak ta firma matka, no właściciel działa od 1997 roku i widać, że te 3 dekady rozwoju systemów rejestrowania jazdy procentują, doświadczenie procentuje. A obecnie mamy do czynienia z 5. generacją, która umożliwia przeskok z low power na extreme low power, jeśli chodzi o ten tryb ultra niskiego poboru i długotrwałej ochrony parkowania. Ok, kończę zachwyty, wracam na ziemię i dalej kolejne konkrety dotyczące trybu parkingowego. O kondycję Twojego auta, o kondycję akumulatoru dba zintegrowany już w kamerze system monitorowania napięcia z szeroką gamą regulacji odcięcia, więc nigdy nie zaskoczy Cię rozładowany akumulator, czyli Ty albo montażysta wybieracie poziom ochrony akumulatora, a zakres jest naprawdę mega szeroki. Jest taki, powiedziałbym, odpowiedni dla każdego pojazdu i jest też tryb dedykowany dla współpracy z powerbankami samochodowymi. A jeśli parkujesz w garażu, pokochasz geofencing. Dzięki GPS możesz ustawić do 3 stref, w których kamera sama wyłączy monitoring, by niepotrzebnie nie obciążać podzespołów. Czyli garaż indywidualny, miejsce takie bezpieczne, o którym wiemy, że nic się nie stanie. Po co niepotrzebnie obciążać instalację, rozładowywać powerbank, drenować akumulator, jak system może sam się wyłączyć w tym konkretnym miejscu i zrobić to po prostu automatycznie. Starting parking recording. Starting recording. Driving recordings paused. Starting recording. GPS is connected. Warto dodać, że Vuroid myśli o wszystkim. Jeśli zostawisz auto w pełnym słońcu i zadziała zabezpieczenie termiczne, czyli będzie za gorąco, kamera się nie wyłączy całkowicie, lecz przejdzie właśnie do trybu ultra niskiego poboru mocy do czasu schłodzenia. A gdy potrzebujesz pełnej prywatności, na obudowie znajdziesz fizyczny przełącznik, który jednym ruchem całkowicie odcina zasilanie, taki pstryczek elektryczek. Ja bardzo lubię takie rozwiązanie prywatnie. Staram się pamiętać o wyłączeniu kamery w domu, w garażu indywidualnym, ale muszę trzymać wtedy kilka sekund włącznik, wyłącznik, żeby kamera się po prostu wyłączyła. W porównaniu z Vuroidem, z geolokalizacją, automatycznym wyłączaniem i tym fizycznym wyłącznikiem, no widać tutaj przepaść na korzyść koreańskiego rozwiązania i jest to coś, co może umknąć po takiej prostej lekturze specyfikacji, ale takie coś wychodzi po prostu w codziennym użytkowaniu. Jest to super. Reasumując, ochronę parkingową, czyli powiedzmy sobie szczerze, główny wyróżnik, główny atut Vuroida jest 1.4K Infinite. W wariancie 3-kanałowym zyskujemy ochronę przodu, tyłu i co istotne boków pojazdu. Z hybrydowym trybem, z długotrwałą ochroną, z długotrwałym nadzorem parkowania. To elitarna ochrona bez kompromisów. Idealna zarówno na szybkie zakupy, jak i wielodniowy postój pod lotniskiem. Tryb parkingowy naprawdę główna zaleta Vuroida S1.4K Infinite. Ok, przebrnęliśmy przez taki core kamery samochodowej, główne funkcje, nagrywanie w czasie jazdy i postoju, czyli najważniejsze za nami, ale przejdźmy jeszcze do takich bajerów, które w tym modelu są naprawdę niezwykle interesujące. W telegraficznym skrócie kamerę można obsługiwać za pomocą wyświetlacza i fizycznych przycisków, jak również z poziomu aplikacji mobilnej. Czyli kamera ma wbudowany dwuzakresowy moduł Wi-Fi, który tworzy sieć, z którą to łączymy się za pomocą naszego telefonu. Taki standard. Aplikacja Vuroid Hub jest intuicyjna i przejrzysta. Na początku 2026 roku jeszcze aplikacja i kamera nie mają spolszczenia, ale stara aplikacja dla poprzednich modeli tego producenta spolszczenie już otrzymała, więc i tutaj jest to tylko kwestią czasu.
Z poziomu aplikacji na dużym wyświetlaczu telefonów podejrzymy to, co widzą kamery, co jest pomocne przy montażu, aby optymalnie ustawić kąt pochylenia. Przejrzymy nagrania zgromadzone na karcie w kamerze, pobierzemy do pamięci telefonu przykładowe nagrania, statystyki przejazdów, zmienimy ustawienia kamery, czy zaktualizujemy samą kamerę, jeśli aktualizacja będzie aktualnie dostępna, bo też są wspierane takie zdalne aktualizacje. Jest to standard, tego możemy po prostu wymagać od kamery tej klasy, no ale informuję tylko, że tutaj faktycznie to jest i działa. Ale w ViewRoid S1 4K Infinite i aplikacji ViewRoid Hub mamy również bariery, których nie ma konkurencji, a które znajdziemy w zakładce AI License Plate Restoration i Privacy Protection. Są to mega ciekawe funkcje, które działają wraz ze wsparciem sztucznej inteligencji. Teoretycznie dla lepszej skuteczności zwiększenia czytelności zalecane jest nagrywanie w trybie HDR plus Infinite Plate Capture i tak też głównie testowałem ten wideorejestrator w praktyce, jednak jeśli używamy kamery przykładowo w ustawieniu Auto HDR, to aplikacja tego nie weryfikuje i nie tracimy dostępu do funkcji AI. Na wstępie jeszcze taki mały klops, bo w momencie przygotowywania materiału na najnowszym dostępnym aktualnie Androidzie 16 funkcje te nie działają, przynajmniej u mnie. Jest to już zgłoszone. Na iPhone'ie działa. Cały proces wygląda tak, że pobieramy nagranie do pamięci telefonu i dzięki funkcji AI License Plate Restoration możemy zaznaczyć tablicę z odczytaniem, której mamy jakiś problem. Chcemy, aby AI, czyli sztuczna inteligencja, pomogła nam w odczytaniu tej tablicy, no żeby sprawiła, aby była ona po prostu wyraźniejsza, bardziej czytelna. Co ciekawe, na pokładzie mamy również dokładnie odwrotny mechanizm. Dzięki AI Privacy Protection możemy wygenerować nagrania, które będą miały wyblurowane, zamazane tablice pojazdów czy twarze osób postronnych, twarze pieszych. W tym miejscu taki kolejny mały minus, bo przycięte i przetworzone w aplikacji mobilnej klipy mają rozdzielczość ograniczoną do HD, czyli 8-krotnie mniej niż te pierwotne pliki w rozdzielczości 4K. Dodatkowo iPhone'a mam do dyspozycji takiego, na tym ekraniku naprawdę mało co widać, nawet ze wsparciem AI. Z Androidem jest problem, więc co robić? Jak żyć? Jest rozwiązanie, ponieważ ViewRoid oddaje do dyspozycji również dedykowany odtwarzacz dla komputerów i PC i Mac. I tutaj raz, że wszystko działa, dwa, nagrania można przeglądać komfortowo, no, bo na dużym monitorze, na ekranie telewizora, tak jak chcemy, tak jak lubimy. Tak więc w przypadku tej kamery warto użyć aplikacji PC właśnie. ViewRoid Viewer wykrywa włożoną kartę pamięci z kamery i umożliwia nie tylko przeglądanie tych nagrań z wyborem kanałów przód, tył, wnętrze, czy wyświetlaniem mapy z lokalizacją pojazdu, ale uwaga, mamy do dyspozycji funkcję edycji ze wsparciem sztucznej inteligencji, czyli to co na aplikacji mobilnej, tylko po prostu lepiej widoczne, lepiej zrobione. Klikamy więc na AI License Plate Restoration i możemy liczyć na pomoc AI przy odczytywaniu tablic. Naturalnie nie zawsze działa to super dobrze, ale jest to pierwszy wideorejestrator z takimi udogodnieniami, a takich pionierów należy po prostu doceniać. Rozwój to jest to, na czym nam zależy. Ciekawostka jest tutaj limit, czyli możemy tylko 5 razy na dobę użyć wsparcia AI, ale musiałem sprawdzić i tak ponowne przeinstalowanie aplikacji, co trwa może minutę, odnawia te pule, więc w praktyce można bez końca, bo przynajmniej na początku 2026 roku wygląda, że nie ma blokady po IP. Na zasadzie ciekawostki sprawdziłem też, jak z tym samym zadaniem odczytania tablic rejestracyjnych radzi sobie inne AI. Tutaj konkretnie Gemini za wsparciem Nano Banana. Efekty, jak widzicie, lepiej, gorzej, trudno powiedzieć, na pewno bardziej sztucznie. Dajcie znać w komentarzach. Generalnie AI, które dostajemy niejako w zestawie z ViewRoidem, najbardziej przywodzi na myśl wsparcie AI, które znamy z telefonów przy fotografowaniu z dużym przybliżeniem z teleobiektywu. Na pewno wiecie, o co mi chodzi. Na podglądzie mało co widać, robimy zdjęcia, a po przetworzeniu AI coś tam domaluje, coś pozmienia i finalnie widać niby więcej. I o ile AI poprawnie rozpozna obiekt, to praktycznie każdy nowoczesny telefon wykona szczegółowe zdjęcie, powiedzmy księżyca, bo jest to znany obiekt, to nietypowe sceny i efekty są po prostu różne, bo różnie AI sobie poradzi. Dokładnie tak jest i z tym zwiększaniem czytelności tablic poprzez AI. Problemy są typowe dla sposobu działania samej sztucznej inteligencji, czyli estymację i podatność na halucynacje, czyli po prostu będzie zmyślać. Jeśli potestujemy długo, to uzyskamy bzdury, jakieś hieroglify. Można coś takiego uzyskać.
Testowałem długo i się udało. Czyli jako taki bajer, zabawka, super. Rozwój sprzętu super. W niektórych sytuacjach z pewnością pomoże, ale nie można na tym polegać, bo to w końcu AI. A osobiście mam też wątpliwości, czy taki zmodyfikowany materiał ma jakikolwiek potencjał dowodowy. Szczerze, po takiej refleksji mam nadzieję, że nie. W sensie, że nie ma tego potencjału dowodowego i mam też nadzieję, że AI nie podstawi nikomu numerów moich pojazdów w charakterze sprawców jakichś zdarzeń drogowych. Widać tutaj jak najdłużej, że jest tylko jedna słuszna metoda na zwiększanie czytelności nagrań, czyli nagrywanie poruszających się obiektów z krótkim, adekwatnym czasem naświetlania, tak aby to, co się porusza, było po prostu ostre i wyraźne. Powtarzam to jak mantrę od lat, ale producenci kamer samochodowych są bardzo oporni na tą wiedzę. Ok, ponarzekałem na AI, a co jeśli natomiast nie chcemy wyraźnych tablic, a potrzebujemy zrobić coś dokładnie odwrotnego, czyli sprawić, aby tablice były zamazane. Nie ma problemu, klikamy AI Privacy Protection i już. I nie są to tylko statyczne stop-klatki, które bardzo łatwo samemu przygotować, ale normalne nagrania z zamazanymi tablicami właśnie. Ponownie bez 100% skuteczności, czyli jakaś tablica jest zamazana na części klatek, na części już nie, czasami częściowo widoczna, czasami niewidoczna, ale działa. Generalnie to działa i znowu jest to pierwszy wideorejestrator z taką funkcjonalnością i szczerze, ta funkcjonalność myślę, że może się komuś nawet bardziej przydać. Muszę przyznać, że początkowo dużo bardziej zaciekawiła mnie funkcja AI License Plate Restoration, czyli to zwiększanie czytelności, ale w praktyce chyba AI Privacy Protection ma większy sens, bo po prostu przygotowanie takiego nagrania z ręcznie wyblurowanym wszystkimi tablicami, twarzami postaci, no jest to bardzo czasochłonne. Nie chciałbym robić tego typu nagrań ręcznie, a tutaj mamy fajną pomoc. Dodatkowo takie pliki będą użyteczne, bo w przeciwieństwie do aplikacji mobilnej, w tej na komputerze wynikowo wypluwa nam nagrania w pełnej rozdzielczości 4K, więc jest to zrobione ok, z pewnymi zastrzeżeniami, że jeszcze może bardziej dokładnie śledzić te tablice, które zamazuje, ale zakładam, że to jest po prostu czas jakby doszkolenia się tego AI, wytrenowania, żeby było w tym skuteczniejsze. Także myślę, że rozwojowa kwestia. Ok, starczy tego AI, przechodzimy do podsumowania. Czy warto wybrać Viewroida S1 4K Infinite? Jeśli stawiasz na ochronę parkingową, to tak, bo tak naprawdę ma on bardzo niedużą konkurencję. Na początku 2026 roku mamy w ofercie tylko dwie alternatywy. Z jednej strony Mio Sentry 12T, która też ma 3 kanały, też ma hybrydowy tryb parkingowy, aczkolwiek w trybie ultraoszczędnym pobiera 10-krotnie więcej energii od S1. A po wstrząsie wybudza się też troszkę wolniej. Szybko, ale jednak wolniej. Zastosowana optyka jest też takiej poprzedniej generacji, co widać zwłaszcza w nocy. Niezaprzeczalną przewagą Mio Sentry jest jednak internetowa chmura. Całościowo jednak w mojej ocenie sprawia wrażenie sprzętu troszkę takiej poprzedniej generacji. Warto by było odświeżyć ten produkt. Dodatkowo do tego modelu brak filtra polaryzacyjnego, a pełen materiał o Mi Sentry, aby wyrobić sobie takie swoje zdanie, naturalnie znajdziesz też na kanale. Z drugiej strony mamy Viofo A329S, T lub W. To cała rodzina kamer, polecam. Pełen materiał na kanale, naturalnie też jest pełen materiał na kanale, bo w ilości podwariantów można się pogubić. Ponownie jednak mamy 3 moduły, mamy hybrydowy tryb parkingowy, na minus Viofo tutaj przeszło 40-krotnie wyższy pobór w trybie ultraoszczędnym, może więcej. Jest to trudno wyliczyć, to są na tyle małe wartości w przypadku S1, że ciężko to tak dokładnie przeliczyć. W Viofo też troszkę wolniejsze wybudzanie, na plus na pewno skuteczność nagrań, która tutaj jest po prostu wyższa. W tym zestawieniu Viewroid S1 4K Infinite ma najniższy pobór w tym trybie ultraoszczędnym trybie, ma najszybsze wybudzanie, czyli sposób działania w hybrydowym trybie parkingowym jest tutaj główną przewagą tego wideorejestratora. No i jeśli ktoś preferuje te funkcje AI, które są unikalne, których nie ma w innych urządzeniach. Całościowo Viewroid S1 4K Infinite to sprzęt z najwyższej półki, nie tylko cenowo, ale również funkcjonalnie, który jak widzicie trochę ciężko wpasować, bo jeszcze mało jest bezpośredniej konkurencji, ale to dobrze. Generalnie wyróżniające się na tle konkurencji kamery samochodowe to właśnie takie kamery, które mnie osobiście interesują i które chcę Wam po prostu przedstawiać.
ViewRay TS1 4K Infinity jest wysoko wyceniony, ale w zamian dostajemy kompletny system od markowej optyki i ogromnych kart pamięci przez znakomity tryb nadzoru parkowania, ten hybrydowy tryb nadzoru parkowania, aż po rewolucyjne wsparcie AI, którego nie znajdziesz u konkurencji. Jeśli szukasz nowoczesnego wideorejestratora, który nie zawiedzie Cię nawet po tygodniu stania pojazdu na parkingu pod lotniskiem, to jest właśnie wybór dla Ciebie. Ja w tym miejscu natomiast dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy okazji kolejnego testu. Cześć! Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.